tej strony Shopee i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Wracam do was z serią, która na moim kanale chyba już nie była od ponad roku, więc myślę, że najwyższy czas odpowiedzieć na wasze pytania. A zebrało się ich naprawdę dość sporo i jestem w szoku, jak dużo super pytań mi zadaliście, ponieważ i na karcie społeczność, którą macie tutaj na YouTubie, albo też na mojej grupce, którą wam polecam, ShopChat, dołączcie. Tam również właśnie zapytałam się was, co byście chcieli wiedzieć o mnie, o cosplayu, o wszystkim, no i tych pytań było naprawdę sporo. I dzisiaj razem z właśnie tutaj Pixelboxem, który mam właśnie tutaj, będę odpowiadać na wasze pytania i przy okazji zobaczę, co jest w środku mojej paczki. Pixelbox to jest miesięczna subskrypcja takich właśnie paczek niespodzianek, w których nie wiecie, co jest w środku, tylko wiecie mniej więcej, jaki jest temat konkretnego miesiąca. Ja w tym właśnie miesiącu mam Marvel, także słuchajcie, spodziewam się czegoś fajnego. No i przy okazji wszystkie linki właśnie do Pixelboxa, do subskrypcji, do wszystkiego, co chcecie wiedzieć, jest na dole w opisie. Zacznijmy od pytań, ponieważ wybrałam 20 najlepszych i jestem bardzo ciekawa, co chcecie o mnie wiedzieć. Lola pyta, jak się czuję i czy udaje mi się przeżyć do pierwszego. Najpierw chciałam powiedzieć, dzięki Lola, to jest naprawdę strasznie kochane, że pytasz i się przejmujesz. Słuchajcie, jest okej, nie jest kolorowo, każdy wie, jaka jest teraz sytuacja i myślę, że każdy z nas, a przynajmniej większość z nas ma taką dość słabą sytuację życiową w związku z tą pandemią, więc u mnie nie jest inaczej, zwłaszcza, że cosplay nie jest zbyt stałym zawodem, stałą pracą, pracuję na zlecenie bardzo często i w tym momencie odpadło mi jakieś 80% moich zleceń, czy właśnie mojego przychodu. Zaczynając tą pracę, ja wiedziałam, że muszę mieć jakieś oszczędności, więc spokojnie, ja mam taką swoją podeszkę finansową, wszystko jest okej, ale na pewno nie oszczędzam, co jest przykre, ponieważ moim największym marzeniem jest zakupienie sobie mieszkania swojego własnego i kiedy nie oszczędzam, to wiecie, tak jakby, jestem troszkę dalej od mojego celu, co jest trochę przykre. 2020 nie istnieje, ustalmy wszyscy, że ten rok nie istnieje i po prostu liczmy, że to minie i w przyszłym będzie po prostu lepiej. Megistona pyta, czy uważam, że robienie cosplayu w serii, której się nie zna tylko na podstawie tego, że podoba się projekt, jest czymś złym. Nie, raczej nie. Ja ogólnie jestem zwolenniczką tego, żeby w cosplayu robić to, co się tylko chce, bo tak naprawdę to jest cosplay, więc bawmy się tym hobby. Jedyne, co mam mogła tak naprawdę doradzić w tej kwestii, to jest to, żebyście troszkę o tej postaci poczytali, czy zobaczyli mniej więcej, jak ona się zachowuje, rusza, ponieważ to się bardzo przydaje na konkursach cosplay, kiedy taką postać musicie odegrać na scenie, a poza tym róbcie co chcecie tak naprawdę, to jest wasz kostium i wasza sprawa. Wiecie, nie chcę robić spoilerów, ale niektórzy przebierają się do tego, że kochają jakąś postać, niektórzy tylko dlatego, że na przykład, nie wiem, chcą uszyć wielką kieckę i akurat ta im się spodobała i obie opcje są okej. Aleska pyta, czy są jakieś trendy cosplayowe, których nie popierasz albo nie podobają ci się za bardzo. Wspominałaś o cosplayu chorób i pewnym japońskim słowie podobnym do niesfornego kosmyka. Aleska, jak dobrze, że pytasz, ponieważ to jest ostatnio coś, co sprawia, że dostaję białe gorączki i nie wiem, czy tym całego odcinka nie nagram, ponieważ nie wiem, jak bardzo nasrane trzeba mieć w głowie, żeby przebierać się na przykład za chorobę. Ja tylko jestem bardzo ciekawa, gdyby takie osoby, które teraz na internecie siedzą i piszą te posty pod tytułem wyciągnijcie kije z dupy, trochę dystansu, to jest tylko zabawa. Gdyby takie osoby spotkały właśnie na przykład dzieci ofiar, które teraz zmarły w tych ostatnich miesiącach na naszą chorobę, która teraz właśnie po naszym świecie tutaj sobie krąży. Czy nadal byście mieli tyle właśnie dystansu i odwagi, żeby takie rzeczy robić? Żeby tak się właśnie patrzeć w twarze tym ludziom i śmiać się z tego, co ich spotkało? Słuchajcie, to nie jest zabawa. Ja rozumiem, że teraz siedzimy w domach i są koronaferie, boomer remover, ale do cholery jasnej to nie jest smaczne, to nie jest fajne i proszę przestańcie. I to samo z Ahegao. Ja was błagam, ludzie. Jeżeli macie taką ochotę sobie takie rzeczy oglądać w domach, to proszę bardzo, droga wolna, to jest wasza sprawa. Ale na konwencie, gdzie ja przed miałam takie jeszcze ochoty oglądać, tak samo jak jest masa dzieciaków na korytarzach i nieważne, czy to są właśnie jacyś, nie wiem, obleśni ludzie, którzy nie byli się od roku, czy śliczne dziewczynki z pięknymi nóżkami, ja na to nie chcę patrzeć, więc błagam, nie. To ciągle są jakieś normy społeczne i po prostu chyba nie powinno się ich przekraczać. Tyle. Anes pyta, czy piesek, kotek, chomik, ptaszek, wąż, a może konik i po prostu jakby miała brać dla siebie jakiegoś zwierzaka, to jaki by to był i dlaczego? Asiu, każde zwierzątko mnie teraz przygarnęła, naprawdę, słuchajcie, ja tak bardzo się męczę bez zwierzaka i gdybym mogła, to bym teraz już była tym doktorem Dolitlem, który po prostu siedzi i ma wszędzie dookoła zwierzaki, bo taka jestem. Wychowałam się na wsi, gdzie miałam po prostu masę zwierzaków dookoła siebie. Miałam i króliki, i kanarki, psy, koty, mieliśmy owce kiedyś, kozę, więc przyznam, że mi tego bardzo brakuje i taka relacja ze zwierzakiem to jest coś, co myślę, że moje życie potrzebuję i mam nadzieję, że za jakiś czas, mam nadzieję, że już niedługo, uda mi się właśnie takiego zwierzaka zaadoptować.
Aleska zapytała jeszcze, co sądzę o filmie Avengers Endgame, ponieważ wiesz, mam tutaj takiego właśnie boxa, Pixel Boxa z Marvelem dzisiaj i zaraz będziemy go otwierać, a ja wam tylko powiem i przyznam się, że nigdy nie interesowałam się Marvelem. Busted. Oj, moja paczka nam to ucieka. Ja po prostu nie jestem fanką superheroes, tego stylu, tego gatunku, tych komiksów. Tak naprawdę dopóki nie zaczęłam się kumplować z moimi znajomymi, którzy są takimi fanami Marvela, to nawet myliłam postacie z DC i Marvelem ze sobą. Jedyne, co mnie jara w Marvelu i filmach Marvela, to są filmy o Spider-Manie, ponieważ Tom Holland jako Spider-Man to jest najlepszy Spider-Man ever. I po prostu uwielbiam te filmy, są tak kochane i takie cieplutkie i w ogóle Tom Holland to jest bułeczka, którą trzeba bronić, więc tak jest właśnie. O nie, chyba właśnie mój box usłyszał, że mówię o Spider-Manie, ponieważ mam tutaj jego figurkę. Omega, jest śliczna, okej. To jest naprawdę bardzo fajna figurka. To jest figurka z serii Q-Fit, którą tak naprawdę jeszcze nigdy nie miałam w łapkach i jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, ale z bliska wydaje się dość dobrze wykonana. No i mam takie właśnie tutaj spuderka, który sobie wisi na pajęczynce z lampy i robi ci zdjęcie, więc spoko. Bardzo mi się podoba taka figurka. A Konstancja ma 2 pytania i pierwsze z nich to jest to, czy miałam jakąś taką sytuację, że ktoś porównał mnie do cosplayera, który cosplayował tą samą postać. Przykro mi to mówić, ale tak, to jest bardzo częsta praktyka w środowisku kontentowym, cosplayowym, co jest dla mnie absolutnie okropne, ponieważ moim zdaniem nie ma nic gorszego niż dawanie komplementów komuś innemu kosztem kogoś drugiego. Po prostu po co musimy ściągać innych ludzi w dół, żeby kogoś innego, nie wiem, pochwalić. To jest bezsensowne, tak naprawdę bardzo przykre i tak samo uważam, że nie ma 2 takich samych strojów, nawet jeżeli oba stroje są świetnie wykonane, to każdy z nich jest inny i niekoniecznie gorszy, więc po co sobie robić przykrość, po co się porównywać, po co robić komuś innemu przykrość? Nie, jeżeli chcesz komu dać właśnie komplement, chcesz być miły, to po prostu daj ten komplement, a nie bądź przy okazji passive-aggressive. A drugie pytanie to, czym bym się miała zajmować innym niż cosplayem? Gdybym mogła cofnąć czas i pójść na przykład na inne studia, to pewnie teraz byłabym weterynarzem i leczyła wasze zwierzaki. I ja z kanału Wicosplay, tu gdzieś tam podlinkuję Wicosplay, polecam serdecznie, pyta się mnie, gdy nie ograniczało mnie nic poza wyobraźnią, jak zorganizowałabym konkurs cosplay. O i ja, tu mi ruszyłaś moją wyobraźnię tak bardzo i powiem wam szczerze, że ja mam parę takich pomysłów. Na przykład marzyłoby mi się zrobić konkurs cosplay na naprawdę porządnej, pięknej scenie, jak na przykład jakiś teatr. I chciałabym, żeby podkłady muzyczne dla występów naszych cosplayerów były grane przez żywą orkiestrę. Wyobraźcie to sobie, po prostu wow! Do tego na przykład super scena, ruszająca się scena jak na Hamiltonie, jakaś scenografia, która się właśnie porusza na scenie, jakieś kurde fajerwerki, po prostu ale byłoby super. No to może za jakieś 50 lat, kiedy cosplay stanie się tak mainstreamowy, że będziemy mieć jakichś super sponsorów, którzy nam to załatwią. A na razie to męczmy się z sceną z palet na konwentach. Pamiętajcie, trzymajcie się Oli, ponieważ ja to wam jeszcze załatwię. Zobaczycie, będę starszą panią z laseczką i ciągle będę robić te konkursy. I choćbym się miała pochlastać, to wam załatwię jakiegoś typka na skrzypkach, który będzie siedział i mam grał tą muzyczkę setanów, kiedy będziecie wychodzić w swoim kostiumie Lewiego. Nie wiem. Coś wymyślę. Dawid zapytał, jaki jest najgorszy typ ludzi na konwentach. Dawidzie, ci, którzy się nie myją. Natomiast Agata zapytała się mnie, ile razy albo jak często zdarza się, że na konwencie ktoś do siebie podbija, jak do dobrej znajomej, a ty nie masz pojęcia, kim jest ta osoba. Exposed. Nie wiem, co mam powiedzieć. No to jest prawda, no słuchajcie, no jest taka sytuacja, kiedy ktoś do mnie podchodzi i naprawdę przywita się ze mną, zachowuje się, jakbyśmy się znali rok, a ja nie jestem w stanie sobie taką osobę przypomnieć. Absolutnie w ogóle. I no nie ukrywam, że jest to dla mnie krępujące, staram się jakoś w rozmowie wyłapać, kto to jest i jakby zatrybić w mojej głowie, zwłaszcza, że po prostu po paru zdaniach mniej więcej załapuję i po prostu sobie taką osobę przypominam, ale na pierwszy rzut zazwyczaj zapominam, to jest bardzo przykre, bardzo krępujące i no przepraszam was serdecznie, ale ja nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać, zwłaszcza, że bardzo dużo z was jest po prostu w cosplayu, zmienia się wasza twarz, wasze włosy i ja po prostu nie jestem w stanie was skojarzyć. Teraz mi głupio, bo czuję się jak taka babcia, która zapomina imię swojego wnuka, nazywa was Kasią albo Basią, kiedy wasze imię jest Ola. PS to prawda, u mnie tak jest. Więc wróćmy do mojego Pixelboxa, ponieważ mam tutaj, słuchajcie, dla was koszulkę, która jest zawsze w Pixelboxie. I tym razem będzie to, kochani moi, koszulka z człowiekiem puszką, który kocha was 3000. Jest piękna, naprawdę jest bardzo fajna. Przyznam, że koszulki z Pixelboxa rzadko mnie zachwycają, tylko tak naprawdę ta Sylvanas była dla mnie po prostu idealna i ciągle mam ją w szafie, a ta jest super. Naprawdę mi się podoba. Bardzo spoko kolory i nadruk, zwłaszcza, że nie lubię koszulek czarno-białych, tylko że dostałam Elkę, a ja zazwyczaj noszę M-ki i zawsze dostawałam koszulki M-ki, więc coś
się potęgowało tam w biurze. Chyba będę musiała się przypomnieć, że to nie ten rozmiar chłopaki, ale myślę, że tak jakoś będzie spoko. No. Nawet jeżeli nie będę nosić na co dzień, to będę w niej spała, więc jest okej. Czas na herbatkę, a Wajamos pyta się mnie, co sądzę o ero cosplay. A może tak dajmy ludziom robić, co chcą? Serio? W sensie, czemu bym miała mieć ten problem? Okej, może jedyne, co mi trochę tak frustruje, to fakt, że odkąd dużo cosplayerów zaczęło właśnie rozbierać się, promować właśnie sesje erotyczne w cosplayach, to ci mugole, wiecie o co chodzi, ludzie, którzy niezbyt siedzą w temacie, ludzie poza tematem, kojarzą cosplay troszkę z kwestią erotyczną, właśnie z zabawami łóżkowymi, co jest absolutnie inną kwestią, w sensie to są w ogóle dwa różne światy, więc jest mi czasem przykro i jest to krępujące, kiedy muszę się tłumaczyć jakiejś starszej osobie, która absolutnie nie wie, czym jest cosplay, co ja robię i to wcale nie jest praca właśnie tutaj, no że tak powiem, ero, więc to jest tylko może męczące i frustrujące, a poza tym tak naprawdę to nic mi ci ludzie nie robią. Serio, żyjmy i dajmy żyć innym, po co być wrednym, skoro można być miłym i mieć herbatkę i cieszyć się cosplayem. Minakoi pyta się mnie, czy podczas mojej wieloletniej kariery miałam jakiś taki moment, że chciałam to wszystko rzucić i zająć się czymś innym. Wiecie co? Chyba tak naprawdę teraz mam taki kryzys i to jest strasznie przykre, ale no taka jest prawda, że w czasie tej pandemii ludzie się zastanawiają, co oni robią ze swoim życiem i ja tak teraz właśnie mam. Myślę, że gdyby to nie zależało, jakby cosplay nie był moją pracą i od tego nie zależało moje życie i właśnie mój przychód, to myślę, że bym absolutnie tym nie myślała, ponieważ no, to jest tak fajne i ciekawe hobby, że no, nie ma sensu, żebym to rzucała. Ale teraz w obecnej sytuacji taka jestem trochę smutna. Mam nadzieję, że mi to szybko przejdzie, a w międzyczasie po prostu, nie wiem, zostańcie, oglądajcie mnie, pokażcie, że jesteście, bo to jednak, przyznam szczerze, że jak jest ktoś, kto to odbiera, co robię, to wiele bardziej mi się chce. Little Chan pyta o to, jak się do mnie zwracać. Możesz mówić mi jaśnie księżna Pianki, arcymistrzyni Wikolu i namiestnik Żywicy. Czapeła. To wszystko tylko nie pani. Błagam. Po jakim czasie oglądania anime zaczęła pani robić cosplaye? Cześć Szapi. Cześć Krzyśku. Czy poza cosplayem interesujesz, pasjonujesz się czymś jeszcze? Totalnie tak. Jestem ogólnie fanką podróżowania i dzięki cosplayowi mam taką przyjemność w ogóle te pasje łączyć, co jest super. Przy okazji również interesuję się mangą, anime, komiksami. Głównie bardziej komiksami niż anime, więc no jakby wolę czytać niż oglądać. Jak i również ostatnio zaczęłam trochę piec i bawię się właśnie w jakieś ciasta i jakieś takie różne śmieszne rzeczy w kuchni. Co zrobisz, kiedy świat wróci do normy, o ile tak można to nazwać? Absolutnie wyjdę z domu na piwo ze znajomymi. Nie sądziłam, że aż tak tego będzie mi brakować. I do nich przyjdę i powiem wam, jak ta babcia Stanika, że to były tyle lat, tak dawno was nie widziałam, zapomniałam jak wyglądacie i napiję się tego piwa i będzie super i po prostu błagam, bo ja już nie wystrzymuję. Granie w kalambury na kurniku jest fajne, ale ja już chcę ludzi, normalnych, namacalnych ludzi, a nie przez komputer. Soldier pyta, czy uważam, że twoje wpadki z kropelką były atakami na twoje życie. Hej, wiecie jaki bym mogła z tego zarąbisty clickbait zrobić? Dobra, grzebię trochę w Pixelboxie, bo nie chcę go zaniedbać. Kochani moi. Hazard. Ej, Sponio, dostałam karty do grania, które są z Kapitanem Ameryką. Chyba najbardziej spoko jest to, że te karty są w takim metalowym pakowaniu, jak taka książka, czy komiks. Fajnie. Z Jokerem jako kapitan, więc Spunio. Fajne pudełko. Myślę, że byłoby bardzo wygodne na jakieś wyprawy, wiecie, na jakieś majówki czy coś. Nie żeby teraz nie była majówka i ja siedzę w domu i nagrywam filmiki, bo nie mogę wyjść z domu, ale... nie wiem. No, przyszły rok przynajmniej mam nadzieję, że się przyda. Mikusia pyta, czy na jakichś eventach ludzie mnie rozpoznają i czy chcą ze mną zdjęcia. Totalnie tak i powiem wam szczerze, że to jest coś, co na konwentach jeszcze jest dla mnie spoko, ponieważ no tam jakby wiem, że będę jakby po coś, jestem w cosplayu, robię tam coś, jakieś konkursy, organizuję, robię panele, więc jakby ludzie wiedzą, że ja będę i jakby ja również spodziewam się tych ludzi i jakby widzimy się, jest przyjemnie, miło gadamy, to jest ogólnie jedna z najfajniejszych części imprez jak dla mnie. Ale coś, z czym sobie absolutnie nie radzę, jest fakt, gdy mnie rozpoznajecie właśnie na ulicy, kiedy po prostu jestem sobą, Odą, kiedy tam, nie wiem, robię jakieś zakupy, czy tam coś tam załatwiam i ludzie przychodzą, mówią cześć, chcą zdjęcie i to jest dla mnie absolutnie po prostu, że nie zrozumcie mnie źle, to jest ogólnie bardzo miłe, tylko że ja sobie z tym nie radzę, ponieważ jakby mój mózg nie czai, że ktoś może wiedzieć, kim ja jestem. Na konwentach spoko, ale poza konwentami wow, nie? Ale muszę wam powiedzieć, że po prostu szczytem mojego fejmu i sławy i blichtru był fakt, że jakiś czas temu w Krakowie jakaś dziewczyna, w ogóle pozdrawiam cię, jeżeli to oglądasz, rozpoznała mnie w Burger Kingu i ona tam pracowała i dała mi darmowego burgerka.
Po prostu tyle wygrać. Darmowe jedzenie. Tak, to jest dokładnie te błyski i blaski sławy, o których tyle walczyłam. Melody pyta, czy jakieś plany odpadły mi przez wirusa. Da da na na da 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 na da na 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 da na 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 na. Tu jeszcze Freddy zadał bardzo fajne pytanie, w którym jest ogólnie ciekawy o to, czy cosplayerzy, czy ja osobiście tyjemy albo chudniemy, żeby jeszcze bardziej upodobnić się do postaci. Wiecie co? Wydaje mi się, że tak i nie, ponieważ cosplayerzy oczywiście nie będą tacy ekstremalni jak na przykład niektórzy aktorzy, jak Christian Bale, który po prostu od kościotrupa do wielkiego po prostu faceta umieśnionego potrafił się zmienić tylko wyłącznie właśnie dla filmu, ale na pewno wielu cosplayerów stara się po prostu na przykład pracować nad swoim ciałem, nad swoim wyglądem, żeby lepiej wyglądać w strojach. To nie jest nic dziwnego, że na przykład niektórzy cosplayerzy starają się właśnie nabrać trochę masy, mięśni, żeby dobrze wyglądać w swoich strojach, na przykład superbohaterów, a dziewczyny po prostu starają się właśnie jakoś fajnie schudnąć, czy po prostu być bardziej fit. W moim przypadku nabrałam ostatnio parę dodatkowych kilo, które mi się niekoniecznie podobają na sobie, jakby czuję się trochę cięższa i taka niezdrowa, stąd stwierdziłam, że właśnie chodziłam na siłownię od grudnia bodajże, tylko że wiecie, teraz świat trochę płonie, więc niezbyt jestem w stanie wychodzić na moją siłownię, stąd ćwiczę w domu, ale wydaje mi się, że ciągle ta kwarantanna to nie jest dobry pomysł i myślę, że to jest dość kontrproduktywne, jeżeli ktoś z Was próbuje się teraz odchudzać. Stąd nie zdziwmy się, jak wszyscy po tej kwarantannie wyjdziemy, a raczej wytoczymy się z domów jako kuleczki. Wierzę w nas, wierzę w Was, że damy radę i jakoś szybko się pozbieramy po tym wszystkim. Okej, zanim przejdziemy do ostatniego pytania tego Q&A, mam dla Was ostatnią również rzecz z Pixelboxa. I mamy tutaj, słuchajcie, kubek. W kubku również zaplątała się, widzę, przypinka, ponieważ w Pixelboxach zawsze są przypinki naklejki, także tutaj również była taka fajna z I Love You 3000, czyli Iron Man wchodzi mocno, więc na chwilę je sobie odłożę. Ale zajmiemy się kubkiem, bo jest naprawdę kubkiem z Czarnej Pantery, czyli tak naprawdę jeden z moich ulubionych filmów Marvela. Hej, serio mam farta, ponieważ i Czarna Pantera i właśnie Spider-Man to są moje dwie ulubione postacie z tego uniwersum, bardziej Spider-Man tak naprawdę, ale film Czarnej Pantery był naprawdę super i jestem szczęśliwa, że mam taki bardzo ładny kubeczek. Znaczy muszę przyznać, że kształt nie jest szczególnie czymś, co mi się bardzo podoba, ponieważ to jest taka łapa z takim dziwnym uchwytem, więc no jest taki trochę toporny i taki zbytnio kanciasty jak na mój gust, zwłaszcza, że malowanie jest bardzo słabe. No ale wygląda pojemny, jest dość sponio i daje mi argument, żeby Wam pokazać mój ulubiony sposób witania się teraz w czasie kwarantanny z moimi znajomymi, czyli Wakanda Sometimes. Dobra, to by było na tyle z Pixelboxa, więc myślę, że czas przejść do ostatniego pytania i to Q&A zamknąć, ponieważ pojawiło się jedno pytanie, które powtarzało się tak naprawdę w różnych formach, mianowicie co sądzę o cosplayerach, którzy tak naprawdę tylko zakładają peruki, ewentualnie jakiś mundurek i już robią sobie zdjęcia jako cosplayerzy. Czy wy macie jakiś problem z innymi ludźmi? W sensie, o co chodzi? Jakby ja rozumiem, że przyzwyczailiśmy się do widzenia cosplayów, które są po prostu fajne, wielkie i jakieś takie bardzo rozbudowane, ale nie wiem, może dajmy innym się bawić? Czy oni Wam coś zabierają? W sensie, nie wiem, czujecie się jakoś zastraszeni faktem, że nie będą mieli parę więcej lajeczków na przykład na cosplay Polska, bo ktoś ma ładną buzię, bo na pewno konkursów Wam nie wygrają, to jest pewne, więc o co chodzi? A teraz cała klaso, wszyscy razem, nie ma czegoś takiego jak prawdziwy cosplayer. Każdy się bawi jak chce, to właśnie o to chodzi, że to była zabawa i przyjemne hobby, a nie kurde, nie wiem, jakieś zasady z tyłka. Jesteś większy, a chcesz robić cosplay bardzo chudej postaci? Go for it! Jesteś chłopcem, a chcesz robić cosplay dziewczynki albo jakiegoś zwierzaka i chcesz być jakby jego męską, damską wersją? Go for it! Chyba o to zawsze chodziło w cosplayu, żeby po prostu stać się tym, kim chcemy się stać i chcemy fajnie wyglądać, nieważne co powiedzą inni ludzie, ponieważ my się dobrze czujemy w tym, co robimy, więc może czas sobie o tym przypomnieć. Cosplay nie jest i nigdy nie powinien być serious business, więc mam nadzieję, że na tym kanale będę Wam to ciągle przypominać. Dobra, to by było wszystko na dzisiaj. Jestem prawie pewna, że ten filmik wyjdzie absolutnie super długi, za to Was bardzo przepraszam, ale chciałam odpowiedzieć jak największą ilość pytań, ponieważ były naprawdę super. Dajcie znać, jeżeli chcecie więcej Q&A, ponieważ mi się takie filmiki naprawdę świetnie nagrywa i Wasze pytania są bardzo ciekawe, stąd myślę, że możemy zrobić ich więcej. Komentarze jak zwykle są Wasze, piszcie co sądzicie i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Z tej strony będzie więcej moich filmików, poradników, tutorialów, vlogów, tu będzie moja subskrypcja, a tu bycie moim patronem na patronite.pl. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu, trzymajcie się zdrowo, cieplutko i pa! Buźka!